Kurwa, one są dwie. One normalnie niszczą ster. Kurwa, mać. Czy radar jest wyłączony? Bo ona powiedziała, że wyłączyć mam radar. Słuchajcie, musimy chyba nadzieć jakiś mayday. Niesamowite. Kurwa. Odpuść. To rybackie są kutry. Ona powiedziała mi, że tu są kutry rybackie, które podpłyną do nas, jakby co? Nie wiem, co oni zrobią. Gdzie są te kamizelki, Kasia? Ja. Mamy jeszcze jest jakiś ster? Słuchajcie, ja nadaję mayday. No kapitanie. Wiesz, że akcja ratownicza moje życie. Sarna ściąga do portu. Orki rozpierdoliły nam ster. Ataku w postaci kilkunastu sztuk napierdalały przez 3 godziny w kadłub. Nie mamy sterowności. Cześć, czekamy na Jurka Jaroszyńskiego, który opowie nam troszeczkę o swoim rejsie, gdzie miał taką małą przygodę z orkami. A powiedz mi, jak z silnikiem? Nie było jakichś takich sytuacji, że tam kurde złapały jakąś śrubę, że tam były jakieś takie akcje, coś, że pouszkadzały wam śrubę? Ale pytasz o Tam o te orki, no. Prawdopodobnie któraś się dostała pod śrubę, bo jak potem je obserwowaliśmy, to jeden z osobników, który brał udział w tym ataku, miał świeżo pocięty grzbiet tuż przed płetwą grzbietową. No to więc trochę rozzłościć te zwierzaki. Tak, któryś z nich prawdopodobnie oberwał tą No śrubę. właściwie tak rozmawiając z tobą dochodzę do wniosku, że nie ma jakiegoś złotego środka, co z tym fantem zrobić, z tymi orkami. Bo tak na dobrą sprawę nie ma żadnego pomysłu na obronę przed takim atakiem. Zadaliśmy to pytanie biologowi, który na nas czekał, który zajmuje się tym od samego początku, jak ten proceder zaczął powstawać z atakami orek. I on stwierdził, że gdyby znał odpowiedź, dlaczego to robią, to byłby milionerem. Bo gdyby znał odpowiedź, dlaczego to robią, to natychmiast znalazłby jakiś środek zapobiegawczy. Więc No tak. nie wiedzą. Są domniemania tylko, dlaczego one atakują, że mylą to z kaszalotami, że To znaczy, z ogonem mylą wydaje mi się, że ciężko pomylić taki jakt z kaszalotem. No bo to Tym przecież... bardziej są inteligentne stworzenia. No tak, no to wiesz, wytwarza hałas. Ja myślę, że to jest jednak celowe działanie, taki atak na łódkę, że gdzieś tam... Pytanie, kiedy z tych jachtów zacznie wypadać jedzenie? Wiesz, kolejne domniemanie to, że oni nie wiedzą, czy to jest łajba rybacka, czy turystyczna i to jest dla nich konkurencja w połowie tuńczyków, którymi się głównie żywią. I to już jest bardziej, że tak powiem, jak na takie inteligentne Że stworzenia, po bardziej prostu wiarygodne. sobie wykalkulowały, że pływające na silnikach łodzie po prostu tam kurczę te tuńczyki łapią. No tak, dokładnie. A to jest A jak jest z atakami na jachty, które idą na żeglach? Właściwie tak zawsze mają włączoną jakąś elektronikę i te wszystkie fale elektromagnetyczne W sensie, że one to słyszą po przyciągają, prostu. tak, słyszą, to odbierają przez te swoje sonary, tak, delfiny. No to jest taka... No to czyli tak wracamy jakby do konkluzji, że nie wiadomo co zrobić. Nie wiadomo. Nie? Że trzeba po prostu uważać i każdy taki no, pomysł może być i dobry i zły, no bo kurde brak złotego środka. No. No, brak złotego, te petardy są najbardziej skuteczne, natomiast w związku z faktem, że orki są pod ochroną, jest to zabronione. Inaczej jest w przypadku rybaków, którzy mają jakieś tam przyzwolenie, ze względu na to, że to jest ich praca i nie mogą stracić całych połowów i do tego jeszcze sieci. I mogą mnie w ten sposób straszyć. Mogą je w ten sposób straszyć, no ale ekolodzy przede wszystkim A buntują. powiedz mi jeszcze taką sytuację, kto za tą imprezę zapłacił? W sensie za te całe orki. No bo rozumiem, że uszkodzony ster, holowanie, Tak. akcja ratownicza. No jak to się ma odnośnie kosztów? Ster nas kosztował 4100 euro. Dorobienie tego steru. Dorobienie tego steru, tak. Demontaż, ponowny montaż to było 4100 euro i 1700 holowania. Natomiast tu ciekawostka, z jakiegoś powodu coś tam tknęło właściciela i on wykupił opcję w ubezpieczeniu opcję holowania. W związku z czym ubezpieczyciel wypłacił Sarowi te 1700 euro. A tu ciekawe dla żeglarzy, bo ta opcja kosztowała chyba 18 czy 19 euro. No tak, przy kwocie jakby to powiedzieć, bo rozumiem, że on miał to jachto-kasko takie, że tak powiem, Tak, tak, miał, tak. Czyli było pełne ubezpieczenie OC i takie kasko Tak na jest, wypadek tak, jakiś... NNW i tak dalej. Rozumiem. I właśnie to holowanie było opcyjne. Mówię, no myślał, że a dobra,
wykupię to sobie. No i No to holowanie nie jest takie głupie, nie? No bo to jednak wiesz, jednak się zdarza, ale zawieraliście z nim jakąś umowę o holowanie wcześniej, zanim to się Nie, wydarzyło, nie. czy po prostu uzgodnienie przez radio poszło i przez tyle? radio tylko poszło, przyjechali natychmiast. Potem Zresztą- przyszedł do nas szef SAR-u, powiedział po prostu o kosztach, no bo jak wiadomo, SAR ratuje życie, a nie mienie. Więc jest to związane z kosztami. Ustalił kwotę, natychmiastowy przelew, no ale też powiedzieli, że nie wypuszczą nas z mariny, dopóki te pieniążki nie wpłyną. Dopiero po tym, jak zameldował się u nich, zameldowały się środki na koncie, to nas rzucili do wody i pozwolili No bo odejść. tam do tego doszło jeszcze wyciągnięcie tego jachtu, no to wszystko jakby było ten. To było I, tak, to było i wszystko. rozumiem, że tego ubezpieczenie już nie pokryło, że te 4000, tam 4,5 tysiąca Tak. euro za jakby naprawę tego steru trzeba było ponieść z kieszeni Tak jest, armatora. tak jest. W tym już była zawarta kwota wyjęcia jachtu, wrzucenia ponownego i czasu pobytu, bo naprawdę trwała 12 dni. Strasznie długo. Co oni robili tyle czasu? Portugalia, Hiszpania. Portugalia, Hiszpania, no. Rozumiem. Maniana, tranquilo. Tak jest. Na wszystko jest czas. Nie? No to tak właściwie można powiedzieć, że skończyło się dobrze, no summa summarum, no bo Tak. stracone były tylko pieniądze armatora. No. Nie jest to jakby ten, ale nikomu nic się nie stało. Nikomu się nie stało. Najważniejsze, dla mnie to trochę dziwne, że w sytuacji, kiedy trzeba ratować życie ludzkie, ktoś się przejmuje, że się pani orka wystraszy petardy hukowej. No, No jest to to, wiele zmieni. jest to szaleństwo. No wiesz, no na razie tam za dużo tych jachtów nie poszło na dno, tam pewnie Nie, kilka poszło w zeszłym roku. I to najczęściej jakby przyczyną było to, że właśnie wytrzymała płetwa sterowa. Tak, zostało uszkodzone jarzmo, które rozszczelniło kadłub i zaczęła się dostawać No to woda. jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy, że być może Pytanie, ta... czy nie zrobić właśnie słabszych, tu Właśnie, zostawić te słabsze żeby elementy. ją zrobić z pianki, że jak kurczę, no zeżrą, to zeżrą płetwę, a Tak. jakby nie wywalą ci tam dziury w tym jachcie. Zgadza się. Bo wiesz, no teraz jest naprawdę dużo możliwości do użycia jakiegoś awaryjnego steru, nie? Nawet zrobienia czegoś tam. No właśnie on nas też wspomógł, ponieważ resztki tego steru one były wykrzywione pod takim kątem, że myśmy ten hol mieli gdzieś, nie wiem, 30 stopni. Odbiegał od kursu, który przybrała łódź SAR-u. W związku z czym wyjęliśmy ten ster awaryjny, żeby utrzymać jakikolwiek kierunek i że ułatwić im to po prostu. A mieliście awaryjną płetwę taką wsadzoną do wody? Jak to wyglądało? W sensie... Nie, na tych resztkach tylko Na tych bazowaliśmy, które resztkach tam tej zostały. płetwy, Tak, które były, no. Dokładnie tak. No słuchajcie, to jest niezły ten, bo ukazała wam się taka płetwa i teraz pomyślcie sobie, że macie wejść do wody, ocenić sytuację. Mając dookoła stado orek. Mieliśmy też kupę szczęścia, że to było w miarę blisko portu. Bo to tylko 12 mil. I to portu, w którym był odpowiedni serwis, żeby te uszkodzenia potem zrobić, wykonać, naprawić. Ja ci mówię, te orki mają jakiś tam udział w tych naprawach, nie? One są gdzieś jakoś związane. Orka S.A. Orka jakoś została wystresowana. Nie? No ale dobrze. Może tak. Bo tak patrzę na różne takie gadżety w tym jachcie i tam jest takie radio, które jest takim radiem już dość, kurczę, że tak powiem, zabytkowym. One się Zabytkowym? kiedyś trafiały na polskich jachtach, to są bardzo dobre radia, Tak, ale tam już chyba jest bez... długiego zasięgu. Tak właśnie, chyba też bez DSC, nie? Tak, bez distressa. Z klasyczną słuchawką jeszcze taką. No właśnie, a macie radio z DSC na tym jachcie? Tak. Jako drugie, tak? Tak, jako drugie, Czy tak. to jest bardziej jako drugie, no? No może to jakie drugie, dokładnie Dokładnie, a tak. tam to z DSC jest radiem głównym. No, dużo elektroniki zostało tutaj przez armatora dorobione. Zamontowany nowy ploter. 3 dni przed dotarciem na Kanary straciliśmy całkowicie autopilota, który się uszkodził już mechanicznie. Tydzień po ataku norek w ogóle Kuba mieliśmy kolejny powód do wzywania SAR-u, ponieważ wytoczyła się tak niesamowicie gęsta mgła, że nie było widać dziobu jachtu, stojąc za sterem. No. I wplątaliśmy się w sieci. Wplątaliśmy się w sieci, pozostał nam tylko róg mgłowy, zresztą stary, tradycyjny. Ale nie dało tutaj samemu się wiszący. tych sieci, jakby to powiedzieć tam Próbowaliśmy, odcinaliśmy co się dało, ale byliśmy dalej wiązani, natomiast jak SAR powiedział, że ich to w ogóle nie dziwi, bo tych wezwań mają już ponad 100.
jest taka mgła, że masakra, a to był akurat teren, na którym bardzo mocno operowały łodzie rybackie. Więc tych sieci było nastawiane mnóstwo. Oczywiście jak płyn był dozwolony do normalnej żeglugi, tylko trzeba, no ale w środku nocy nie widzisz tych bojek oznaczających jesteś sieci. w No i stanie, węgle. nie? Tego. No więc na polecenie SAR-u trąbiliśmy co 2 minuty wróg mgłowy, żeby ostrzyć inne jachty. No jak ktoś miał radar, to nas widział, ale my je widzieliśmy na ISie i nic nie mogliśmy zrobić. No tak, no ale to jest trochę jest żart, nie? Z tym takim trąbieniem, no bo to tam wiesz, no, umówmy się w nocy, jak wieje, no to tam nie wiem, czy słychać przy silniku taki... W miarę było tam nawet z daleka. spokojnie, ale faktycznie operator takiego kutra rybackiego, gdzie tam jakiś No stary ten archaiczny silnik Perkins hałasuje, chodzi, przecież hałasuje. To jest Tak. tyle decybeli, że No w każdym razie jak przybyli rano, okazało się, że nie mieliśmy nic wkręcone w śrubę, tylko sama się sieć odwinęła. odwinęła się, zsunęła i zdryfowało nas 3 mile jedynie. No to Skusł, mieliście potem sporo już- szczęścia, a później Tak. już tak klasycznie na Wyspy Kanaryjskie bez jakby... Już tak, dodatkowych bez jakichś tam kłopotów. przygód poza uszkodzonym na wysokości tangeru, już fizycznie autopilotem. No to ja widzę, że to takie przeprowadzenie, ale podejrzewam, że jacht nie pływał, nie? I to wynika z tego, że troszeczkę się nagromadziło pewnych rzeczy, które gdzieś tam się skumulowały, nie? Wyszły przy trudniejszych warunkach najzwyczajniej tak, po no. prostu, bo jak on sobie pływał po takich mazurskich warunkach w okolicy Amsterdamu, no to co tam się mogło wydarzyć? W kolorze miętowym. Tak jest. Nic takiego. Tak jest. Łódka dzielna, polecam, naprawdę dzielna łódka. A jeszcze nam coś, wiesz, coś nam jeszcze powiedz, co tutaj robisz, bo wiem, że mieszkasz na Kanarach w Las Palmas i tutaj na miejscu organizujesz rejsy, plus szkolisz. Tak jest. Opowiadaj coś, to może wiesz, woda na młyn, ktoś będzie chciał gdzieś popłynąć, no to będzie się odzywał. Tak, właśnie 15 października ubiegłego roku, czyli 5 lat temu z niewielką górką minął czas, którym już tutaj spędzam, czyli 5 lat, ponad 5 lat już tutaj jestem. Co mnie tu przywlokło? Na pewno tęsknota za morzem, bo mieszkając na Śląsku, no to tak trochę słabo. Najbliżej Bałtyk, który tam do żeglugi ja średnio lubię przynajmniej, nie wypowiadam się. No, tam Krótka fala, krótka chłodno, fala i zimno, i krótki zimno, sezon. tak jest. A że zająłem się szkoleniami, gdzie wcześniej moja szkoła żeglarska była w Kołobrzegu, najpierw we Włoszech, potem w Kołobrzegu, potem się przenieśliśmy do Sukoszanu. Wróciliśmy z powrotem do Kołobrzegu ze względu na przepisy PZŻ-owskie, bo zabronione było egzaminować Polaków poza granicami kraju. No więc komisja musiała... No to się chyba zmieniło. Zmieniło parę się, lat tak, temu, zmieniło się. Tak, no od czasu jak te przepisy się zmieniły, a że spragnienie żeglowania i kontaktu z morzem i żaglami było tak ogromne, że nie byłem w stanie już na tym Śląsku dalej normalnie funkcjonować z tymi tęsknotami. Przeniosłem się tutaj, tu mam zarejestrowaną własną szkołę żeglugi morskiej Santini Yacht, no i szkołę egzaminuję tutaj jako niezależna komisja egzaminacyjna. No słuchaj, no jest jakiś pomysł na to, żeby żeglować i tutaj mieszkać. Nie? Zresztą to jest bardzo takie fajne miejsce, bo masa ludzi, które robi Atlantyk, właściwie wszyscy, którzy robią Atlantyk, muszą tutaj się pojawić. Tak to jest, tak. Na tak zwaną drugą stronę. Na tą tak zwaną drugą stronę, z powrotem już raczej przez Azory i bezpośrednio na Śródziemne, no ale, Tak jest, ale tutaj przynajmniej w jedną stronę każdy to miejsce zaliczy. zgadza się. Warunki fajne, temperatury idealne, wilgotność stosunkowo niska, świetnie się żyje i na pewno tu zostaje. Czy jednym słowem, jak ktoś chce opłynąć Kanary z kimś, kto tutaj się orientuje na miejscu i zna każdą dziurę, no to musi uderzać do No nie ma portu, w którym nie byłem, więc się domyślam. Przez zapraszam. 5 lat było trochę czasu, żeby to opłynąć. Tak jest, dokładnie. No a wiem, że teraz jakaś się szykuje następna wyprawa, bo gdzieś się tam, wiem, że jesteś szczęśliwym armatorem od niedawna Tak, od 2 miesięcy. i to może nam coś poopowiadać o tej swojej nowej łódce, bo to jest też ciekawy temat. Łódeczka jest zrobiona na zamówienie, ma 39 stóp, 11,80 długości. Zrobiona na zamówienie w polskiej stoczni. Tak samo jak to, nie? Tak samo jak ta, tak. No, różnica jest taka, że wypływa to stocznia Janmora na zamówienie, więc budowa trwała 4 lata. Jest bardzo doposażona we wszelkie... Ale Janmor zabudowywał również środek, w sensie drewno i tak Tak, dalej, i tak wszystko. dalej. Ja myślałem, że oni się specjalizują w laminatach. Na Mazury tak.
ale na pewno muszą mieć jakąś stolarnię w swojej szkutni. A w każdym razie całe wnętrze jest 100% zlitego mahoniu. Ładnie wykończona łódeczka. Ma 10 lat. Pływała tylko po północnej Chorwacji, gdzieś tam Słowenia. Udokumentowane 570 godzin, więc Ale całkiem niewiele. klasa oceaniczna. Tak, klasa oceaniczna. Podwójny sztak, samohalsujący, fok sztormowy plus Genua. A jaka długość? 11,80, 39 stóp. I jak się nazywa ta konstrukcja? Konstrukcja to jest Jan Murray 39. Jan Murray 39. No, nie widziałem tej jednostki, ale... Produkowali seryjnie w wersji 36 stóp. Mhm. Natomiast Klasycznie zleceniodawca przedłużyli ruch. tak jest, przedłużyli. Czyli 3-kabinowa łódka, czy dwukabinowa? Dwukabinowa pod wymagającego armatora doposażona. No ale poprzedni właściciel się No i co, zestarzał. i plany takie tutaj? Tak, Kanaryjskie, tak, że tak, będziecie tutaj zdecydowanie, śmigać po okolicy i to zdecydowanie. takie rejsy dla tam przyjaciół i znajomych? No może trochę dalej Madera. No tak, no bo tutaj wszystko jest w zasięgu tak Tak naprawdę, jest. nie? Może gdzieś jakiś Cape Verde albo coś takiego, Może chociaż to tak. już jest dłuższa wycieczka. To jest trochę dłuższa na dół, potem się piąć. Później cześć, wracać. Tak jest, tak jest. No jak ktoś tu tutaj pływa, to wie, że 300 dni w roku wieje jednak północny i północno-wschodni wiatr. Więc ciężko trafić na ten południowy, który pozwoli nam tutaj wrócić z Cabo Verde. No słuchaj, no zawsze dobrze jak jest gdzie wracać, nie? No W tym tak miejscu. jest. A gdzie na stałe? Tutaj będzie stała w Las Palmas? To Na stałe bym łódka? chciał postawić w Las Palmas, w związku z tym, że mieszkam od portu 20 km, to mam najlepszą komunikację. No słuchajcie, tutaj 20 km na Las Palmas, co doświadczyłem jakby osobiście, to nie jest tak jak u nas tam 10 minut drogi, bo pewnie wiesz, Tak ileś jest. to 40 minut, nie? Za Trochę 20 inne km. warunki, zgadza się. Bo tam drogowe. gdzie w tym terrorze to jednak w górach, kurczę. No w górach, ale miejsce piękne, jestem zachwycony miejscem, które sobie wybrałem, żeby osiąść. No i w przerwach między żeglowaniem zawsze wracam do mojego uroczego miasteczka kolonialnego i gapię się na swoje drzewka pomarańczowe, dopóki znowu się nie zatęskni zawodowo. No słuchaj, jest to fajny pomysł, nie? No tak spędzenie, że tak powiem, bo ty już emeryt, czy jeszcze nie? Gdybym był w policji lub pracował w kopalni, to tak, nie? Ale na razie Tak, jeszcze, mam 56 lat. to jeszcze trochę ci do tej emerytury brakuje. Tutaj w Hiszpanii to chyba nawet dłużej, nie? Bo do 67. Chyba dłużej. No tak, ale 10 lat pracy już Cię uprawnia do pozyskania emerytury. No i dobrze. To co, dziękuję za tą historię. Dzięki. Słuchaj, wrzucimy trochę filmów tam z tych samych orek bezpośrednio z tego ataku, jako taki przerywnik. No Jasne. i co? I stopy wody pod kilem. I jak zawsze, i do zobaczenia na szlaku. Żeby ci się już to nie trafiało. Wystarczy raz, dzięki. Ten kanał tworzymy dla prawdziwych miłośników żeglarstwa, dla ludzi, którzy lubią czuć wiatr w żaglach. Jeśli podoba Wam się ten kanał, subskrybujcie go.